Nagrałem taki film, żeby pokazać tutaj trochę bardziej, jak wygląda to całe żeglarstwo w Holandii, nie? Cały temat, który promuję i zachęcam, zapraszam do udziału w rejsach, które tutaj organizuję. I tak pomyślałem, że taki film w sobie bardzo fajnie pokaże, jak tu naprawdę jest w przeciągu tego żeglarskiego sezonu, nie? W którym tutaj pływam. Ja ten cały materiał zbierałem przez ostatnie 5 lat ze wszystkich tych miejsc, które tutaj odwiedziliśmy, wspólnie żeglując, i są to właśnie te miejsca, do których możemy popłynąć. Wszystko zależy od pogody, od kierunku wiatru, ale te wszystkie miejsca są w naszym zasięgu przez ten weekend. No może oprócz Rotterdamu i tych południowych miejscowości, to wszystko to, co jest na zachód, północ i na wschód od Lelystad, to jest w naszym zasięgu. Zwróć tu uwagę na pogodę, na chmury, na temperaturę, na to, jak jesteśmy ubrani, bo to tak właśnie wygląda. Wiesz, to nie jest Grecja, czy tam Włochy, Hiszpania, że jest to światło inne i ta woda jest inna, jest dużo cieplej. Tutaj Holandia ma zupełnie co innego do zaoferowania, jeżeli chodzi o żeglarstwo. Także jeśli się tym pasjonujesz, to naprawdę warto odwiedzić Holandię, te wszystkie porty i miejscowości dookoła, bo to są naprawdę piękne miejsca. A jeśli nie masz żadnego doświadczenia, albo chciałbyś po prostu spróbować czegoś nowego, to myślę, że jest to super możliwość, żeby spróbować popływać takim jachtem tutaj w przepięknych okolicznościach. Cały ten akwen IJsselmeer, on ma fascynującą historię. Kiedyś to było olbrzymie morze Zuiderzee, ale powodowało ono bardzo wiele powodzi i zniszczeń w Holandii, nie? W ostatnich tam stuleciach. I w 1932 roku postanowili zamknąć dostęp. Wybudowali olbrzymią taką tamę, taki wał w sumie, Afsluitdijk na północy tego IJsselmeer. I przez kolejnych 5 lat wypompowywali tą wodę, całą słoną wodę z tego akwenu wypompowano i rzeka IJssel zasila teraz słodką wodą, która wpływa tam od południowego wschodu, powiedzmy sobie. Ten IJsselmeer, Markermeer to są akweny słodkowodne. Od strony tak typowo żeglarskiej, nie, to cały ten rejon północny, zresztą południowy też, to są świetne warunki do nauki, do odświeżenia swoich żeglarskich umiejętności. Można tutaj w zasadzie doświadczyć większość takich żeglarskich różnych scenerii, bo zobaczcie, jak wypływamy, to będziemy żeglować takim zalewem. Taka charakterystyka takiego zalewu to mniej więcej jak olbrzymie jezioro Plus, nie, tak mniej więcej tam wygląda. Tam jak wypłyniemy przez Afsluitdijk na północ, na to Morze Watowe, w kierunku tych Wysp Fryzyjskich, to tam są już bardzo silne prądy morskie. Jest tu jedna wielka pustynia zalewana wodą co 6 godzin, więc trzeba wziąć te wszystkie rzeczy pod uwagę, żeby dopłynąć tam na północ, nie? Bo jeżeli wpakujemy się pod prąd, to będziemy po prostu stać w miejscu. To nie jest najłatwiejsza żegluga tam. Wymaga trochę kalkulacji, no i troszeczkę większego zrozumienia tej całej fizyki. No i potem wypływamy na Morze Północne, które czasami potrafi być naprawdę srogie. I wpływamy kanałem amsterdamskim, jakieś może 6 godzin do Amsterdamu. Tam możemy się zatrzymać w samej stolicy Holandii. No i z Amsterdamu z powrotem do Lelystad, nie? To jest taka fajna pętla, gdzie tak naprawdę można doświadczyć 4 różne scenerie żeglarskie. Te wszystkie wody są bardzo płytkie, jest dużo torów wodnych, jakichś tam mielizn, wiesz, to wszystko trzeba dobrze sobie tutaj zaplanować i obserwować, nie? Bo jak się zapomnisz, to możesz sobie uszkodzić kil, chociaż może nie do końca uszkodzić, bo to całe dno jest takie muliste, więc będzie to fajnie zamortyzowane. Doświadczyłem to już parę razy zresztą.
wszystkie miasta tutaj dookoła. Tam bardzo dobrze widać i czuć tą całą historię, wiesz, głównie z XVII wieku. To był wtedy złoty wiek, tak to określano. Holendrzy tutaj byli bardzo mocno zaangażowani w ten cały handel z innymi narodowościami, takimi jak Indie czy Chiny, i te wszystkie towary, kultury, opowieści, które przywozili właśnie z całego świata, lądowały tutaj, w tych wszystkich mieścinach, w tych wszystkich miastach jak Horn, Enkhuizen. Tutaj to wszystko widać, to się wszystko pięknie zachowało. Każde z tych miast ma swoją legendę, swoje historie. Bardzo fajnie sobie tam po tym wszystkim pochodzić i zobaczyć, jak kiedyś ludzie tutaj żyli. Jeszcze raz zapraszam na rejsy, które tutaj organizuję w Holandii. 3-dniowe, ale również 2-dniowe albo 1 dzień, jeśli komuś to najlepiej pasuje, żeby po prostu tylko spróbować. To zapraszam na moją stronę, tam są wszystkie informacje, wszystkie szczegóły związane z organizacją tego i mam nadzieję do zobaczenia. A jeżeli ktoś chciałby wesprzeć tą całą tutaj aktywność, którą tutaj poczyniam, to bardzo proszę o wpłaty na konto. Nie, ale po prostu bardzo prosiłbym o jakiś, nie wiem, komentarz, o lajka, bo to zawsze pomoże w tych algorytmach, żeby szerzyć tutaj tą całą wiedzę i doświadczenie żeglarskie, dotrzeć do jak największej liczby ludzi, którzy być może jeszcze nie wiedzą, że to będą lubić. Bo ktoś może kiedyś zobaczy i będzie chciał spróbować zobaczyć tą Holandię, co tu tak naprawdę jest. Dzięki wielkie i pozdrawiam. Cześć, jestem Szymon i już od dobrych 11 lat mieszkam tutaj w Holandii. Przeniosłem się w ramach pracy w holenderskiej korporacji, gdzie zaczynałem w Polsce. Mieszkając w Polsce też byłem muzykiem. Dużo grałem na gitarze basowej, w coverbandzie. Bardzo fajne czasy. W mojej krwi do dzisiaj jeszcze płynie rock and roll, a także muzyka klasyczna, bo skończyłem szkołę muzyczną na akordeonie. Dzisiaj organizuję takie rejsy, krótkie wyprawy w Holandii, bo myślę, że jest to jakaś ciekawa propozycja dla polskiej społeczności, która tutaj mieszka, ale także dla wszystkich innych ludzi, którzy są chętni zobaczyć tutaj te rejony, pozwiedzać tą Holandię jachtem, bo naprawdę warto. Uważam, że to są bardzo fajne dni, spędzimy super czas. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany jakąś dłuższego rodzaju wyprawą, czy Helgoland, czy do Anglii, to takie rzeczy również organizuję już indywidualnie, więc proszę o kontakt i myślę, że wszystko jest w dzisiejszych czasach do zrobienia. Pozdrawiam.